Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego serca, moje serce bije dla każdego z was, tych, którzy mnie kochają i tych, którzy mnie nie kochają. Trzymam was jak wielki skarb, strzeżony przez moje niebiańskie legiony. Nie chcę, aby ktokolwiek odszedł. Kiedy ktoś z was odchodzi od mojego serca i postanawia mnie nie kochać, jestem królem, który zostaje odrzucony. Mój krzyż jest znakiem mojego zwycięstwa i wszystkie moje dzieci są w nim zawarte. Każde z moich dzieci tworzy drewno, które niosłem, aby odkupić was od grzechu. Wszyscy jesteście moim ludem i to do mojego ludu zwracam się bez różnicy. Odkupiłem was od grzechu, ale wy musicie się od niego odwrócić, musicie żałować za popełnione grzechy i pokonywać każdą pokusę, aby nie powtarzać tych samych błędów, bo kto nie postanawia być lepszym, naraża się na niebezpieczeństwo ciągłego korzystania z grzechu. Pokazuję wam moim słowem, jak wiele się wydarzy, nie po to, byście odłożyli je na bok i zapomnieli, ale po to, byście trwali w tym ciągłym pragnieniu zbawienia, zachowując czujność sumienia i gotowość serca do życia w mojej woli. To pokolenie potrzebuje nieustannie słyszeć mnie, aby więcej dusz nie zostało straconych. Pilną rzeczą jest, aby moi synowie kapłani głosili więcej moich nauk, abyście nie otwierali się na grzech, ani nie zapominali o grzeszniku, ale chcę, aby mój lud pamiętał, że ja go kocham i nie opuszczę nikogo, kto przyjdzie do mnie w ostatecznej pokucie. Mój ukochany ludu, mój lud jest nieustannie poddawany próbom, aby zniknął płomień mojej miłości. Moje dzieci pozwalają, aby wróg duszy pokonał je jedną insynuacją. Mój lud słucha głosu swojego pasterza, a tym pasterzem jest miłość. Ludzkości brakuje miłości. Musicie podjąć zdecydowany cel zmiany w kierunku mojej boskiej miłości i naprawić te czyny i dzieła pozbawione miłości, które były obrazą wobec mnie i waszych rówieśników, w waszych domach, w miejscach, gdzie pracujecie i w każdej chwili i miejscu, gdzie byliście. Musicie być posłańcami mojej miłości. Mój umiłowany ludu, nie idźcie złą drogą. Bez mojej miłości obecnej w was nie będziecie mogli osiągnąć celu, który wam wyznaczyłem. W tej chwili zło pracuje bez przerwy, zaszczepiając brak miłości w każdym z moich. Dobrze wiecie, że tam, gdzie brakuje mojej miłości, zło wykorzystuje to i wyrządza szkody. W tej chwili zło atakuje zaciekle rodziny, wie, że bez mojej miłości obecnej w rodzinach, absolutnie destabilizuje całą ludzkość. Wzywam was do miłosierdzia wobec siebie, wobec waszych bliskich. Wzywam was do pokory wobec siebie, wobec waszych bliskich i wobec waszych bliźnich. Nie chcę, abyście widzieli ludzkie twarze, ale wzywam was, abyście widzieli mnie w waszym bliźnim, w ten sposób będziecie mogli zachować mój pokój w sobie i we wszystkich chwilach w ten sposób. Bądźcie samą moją miłością, bądźcie ekspertami w miłości, a resztę otrzymacie dodatkowo. Jestem miłością i dla wszystkich. Stworzenie, które nie pokutuje i żyje stale w grzechu, jest związane złem. To pokolenie znajduje się w mdłym stanie z powodu grzechu, w którym pozostaje i z którego nie chce wyjść, choć oferuję wam moje królestwo. Wielkie korporacje od lat uruchamiają strategie, aby przygotować ludność świata na dezorientację i bunt, w którym się znajduje, oraz na chaos, który szerzy się w moim ludzie. Umiłowany mój ludu, nie ignoruj dalej tego, że kiedy pracujesz i działasz dla zła,
To zło jest przez ciebie emanowane i jednoczy się ze złem innych stworzeń, a ty przyciągasz klęski żywiołowe dla ludzkości. Całe stworzenie pozostaje posłuszne mojemu Ojcu, lecz wy nie jesteście posłuszni, buntujecie się i ignorujecie konsekwencje tych aktów nieposłuszeństwa dla ludzkości, tak jak to było z pokoleniem Noego. Dzieci, posiadacie technologię, postępy we wszystkich dziedzinach nauki, a mimo to trwacie, nie wiedząc, jak zbawić duszę. Nie chcecie wejść we mnie, aby być istotami, które tęsknią za ciszą, aby się ze mną spotkać. Dlatego chcę, aby każdy, kto czyta to moje słowo, zbadał się i był pewien, że przede mną nie będzie mógł ukryć niewłaściwych czynów. Nie jest konieczne, abym podniósł moją rękę, aby to pokolenie zostało oczyszczone, sami się oczyścicie. Wykorzystaliście część nauki do stworzenia broni do zniszczenia siebie, wykorzystaliście naukę do samozniszczenia. Wszyscy władcy mocarstw świata znają los tego pokolenia, jeśli choć jeden kraj użyje broni jądrowej. Mój ukochany ludu, w eskalacji cichej walki, do której przyłącza się coraz więcej państw, stworzyli oni wszystkie środki, aby wielka część ludności świata zachorowała. Człowiek stał się istotą bezwzględną, spragnioną władzy i przez powietrze wielu zachoruje z ręki człowieka. Nie wszystko, co widzieliście wylatując w kosmos, służyło celom badawczym. Boicie się tego, czego nie znacie i zapomnieliście, że kiedy człowiek czuje się zagrożony, staje się nierozpoznawalny i reaguje gorzej niż zwierzęta. Pokutujcie teraz. Na całej ziemi trwają wielkie oczyszczenia, w pewnym momencie na ziemię nadejdą wielkie burze słoneczne i nie będziecie mieli żadnych środków komunikacji. Wobec tej niemocy człowiek straci zdrowy rozsądek, tak jak straci go przez upadek gospodarki światowej. Natura nie przestaje sprawiać człowiekowi niespodzianek. Klimat będzie bardziej zróżnicowany. Jest to czas ucisku dla ludzkości, ale ludzkość żyje w rozpuście i nie była świadoma tego, przez co zostanie oczyszczona. Mój ludu, wznów drogę ku mnie, nie znajdziesz drzwi zamkniętych. Nie pozwólcie sobie na zamieszanie. Niektórzy z moich pytają siebie, skąd mam wiedzieć, jaka jest wola Boża. Dzieci, w prawie Bożym jest napisane, taka jest wola Boża, nie przekraczajcie jej. Czekajcie z ufnością i bądźcie stanowczy, gdy trzeba powiedzieć grzechowi nie. Bądźcie nadal tymi, którzy emanują dobrem i przyciągają dobro do ludzkości. Bądźcie pokorni, niedumni, diabeł szuka takich. Bądźcie posłuszni moim wezwaniom do nawrócenia, nie odwracajcie się ode mnie, przychodźcie, aby mnie przyjąć, mówcie do mnie, bo ja was słyszę. Poznajcie mnie, aby być dziećmi, które są pewne pragnień waszego Ojca i nie zapominają o nich. Umiłowany ludu mój, każdy zajmuje miejsce w moim sercu, nie mówcie, że mnie kochacie, jeśli nie pozostajecie w pokoju ze sobą i z waszymi braćmi i siostrami. Umiłowani, czekajcie na mojego anioła pokoju i nawracajcie się, aby być godnymi jego pomocy. Ja noszę was w moim sercu, kocham was nieskończenie, Jezus.